Oto Top S42 SP, niezawodna papa samoprzylepna. Czy jest lepsza niż papa tradycyjna W400? Sprawdźmy. Przy wyborze papy tradycyjnej W400 pokrycie dachu musi składać się z minimum 2 warstw. Oprócz podwójnej ilości papy, fachowiec będzie zmuszony zaopatrzyć się w narzędzia oraz lepik. Niewłaściwa kalkulacja może skutkować powrotem do hurtowni i przestojem w pracy. Dzięki właściwościom samoprzylepnym i szczelności w jednej warstwie, Top SP pozwala na szybką pracę i duże oszczędności. Różnicę widać również przy wnoszeniu niezbędnych elementów na dach. Kiedy mamy już wszystkie materiały, możemy zabrać się za pracę. Pas papy tradycyjnej W400 przykładamy do dachu i mocujemy za pomocą gwoździ dekarskich, uważając, aby nie uszkodzić papy. Następnie przybijamy dodatkowo gwoździe w odstępach co 15 cm na całej długości dachu. Sporo pracy? Niestety to nie koniec. Teraz należy uszczelnić zakłady i dolną krawędź poszycia dachowego za pomocą lepiku. Następnie mocujemy kolejny pas papy, pamiętając o prawidłowym przymocowaniu mechanicznym. Proces powtarzamy na całej powierzchni dachu. Całość zabiera sporo czasu i jest męcząca. Warto pamiętać, że tanie papy podkładowe łatwo uszkodzić. Papa traci swoje właściwości izolujące w przerwanych miejscach, a naprawa dodatkowo wydłuża czas pracy. Top SP dzięki właściwościom samoprzylepnym zapewnia łatwy i bezproblemowy montaż. Wystarczy ułożyć rolkę we właściwym miejscu i odrywając przygotowany pasek folii, dokleić ją na całej długości dachu. Następnie należy przymocować papę gwoździami. Potem wystarczy już tylko oderwać resztę folii i gotowe. Dla pełnej szczelności warto również docisnąć krawędzie papy wałkiem ręcznym. Montaż Top SP przebiega szybko i sprawnie, a wykonawca nie potrzebuje pomocnika. W ten sam sposób montujemy kolejne pasy papy Top SP. Ponieważ montaż nie wymaga stosowania lepiku, wykonawca nie musi martwić się o ubrudzenie sprzętu i ubrań. Wykonanie zakładów wymaga jedynie oderwania folii z obu rolek papy i dociśnięcia wałkiem. Dodatkowo wyraźne zaznaczenie zakładów ułatwia idealne wyrównanie papy. Nie trzeba już mozolnie poprawiać papy i prosić kogoś, aby sprawdził, czy robimy to idealnie poziomo. Ostatnim elementem prac jest przymocowanie papy na bocznych krawędziach dachu. W tym celu wystarczy użyć szpachli dekarskiej Rufix lub opalarki oraz wałeczka dociskowego. To łatwy i szybki sposób, aby zapewnić sobie 100% szczelność i odporność na warunki atmosferyczne. My możemy już odpocząć, ale sprawdźmy, co czeka wykonawcę pracującego metodą klasyczną. Przed nim niełatwe zadanie, czyli pokrycie całej powierzchni dachu lepikiem. Znacząco wydłuża to pracę i powoduje zmęczenie wykonawcy. Dopiero teraz możemy przystąpić do montażu papy wierzchniego krycia. Rolkę papy musimy podzielić na potrzebne nam odcinki i układać, przymocowując papę gwoździami co 15 cm. Dodatkowo należy uważać, aby zastosować odpowiednią warstwę lepiku, która pozwoli na dokładne sklejenie powierzchni, ale nie będzie ściekać po dachu. Przypominamy, że praca Top SP jest lekka i czysta. Na przykład wykonanie zakładów poprzecznych wymaga jedynie nałożenia niewielkiej ilości szpachli dekarskiej Rufix lub kleju do pap i gątów i dociśnięcia wałkiem ręcznym. A co z odpornością na uszkodzenia? Postanowiliśmy sprawdzić. Tak zachowuje się papa tradycyjna w przypadku rozerwań i uszkodzeń mechanicznych. A tak papa Top SP. Produkt ten charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia, a dzięki modyfikacji SBS-em odpornością na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Czas na podsumowanie. Montaż papy tradycyjnej W400 w 2 warstwach zajął nam 24 godziny, a papy Top SP dzięki szczelności w jednej warstwie tylko 8 godzin, czyli ponad 3 razy krócej. Dodatkowo dzięki minimum 12-letniej gwarancji Top SP zapewnia spokój na wiele lat. Jesteś wykonawcą? Pamiętaj, że 3 razy szybszy montaż to 3 razy więcej wykonanych zleceń i 3 razy większy zysk w tym samym czasie. W przypadku pytań polecamy kontakt z naszą infolinią techniczną. Więcej informacji znajdziesz na www.izochan.eu.